Cześć, tu Bartek, czekała ze strony universalmemory.pl i .com. Wszyscy dobrze wiemy, bo wpaja nam się to przecież od maleńkości, że cała piramida żywieniowa, całe nasze zdrowie stoi warzywami i owocami. Jeśli będziemy ich unikać, to się rozchorujemy, dopadną nas wszelkie możliwe choroby cywilizacyjne, bo przecież tam jest tyle w tych warzywach i owocach witamin, minerałów i owoców i antyoksydantów, że nie da się bez tego obyć. Jeśli ktoś ma odrobinę takiej otwartości, wydaje mi się, nawet bym powiedział obiektywizmu, to ciężko nie zauważyć, że te osoby z tej paskudnej sekty karniwora, które jedzą tylko tak naprawdę produkty zwierzęce i odzwierzęce, radzą sobie nie tyle, że świetnie, ale bardzo często wprowadzają w remisję choroby, które inne diety po prostu nie są skuteczne, ale gdzie nie są również skuteczne różnego rodzaju nawet interwencje poważne farmakologiczne. Ja oczywiście opisywałem między innymi choćby jak dieta karniwora jest w stanie wprowadzać w remisję tak poważne choroby jelit, jak choćby choroba leśniewskiego krona, czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W filmiku tym chciałbym poniekąd rzucić jakby rękawicę tej tezie, czy właściwie kolejną rękawicę, bo ten filmik będzie kontynuacją filmiku, który nagrałem 2 lata temu, do którego zaraz dojdę. Natomiast w tym filmiku chciałbym omówić badanie, w którym w ramach interwencji takiej żywieniowej zwiększono liczbę porcji warzyw i owoców, które konsumowały dane osoby z 2 do 3 do 8. Czyli zwiększono tym osobom, jak się zaraz okaże, spożycie warzyw i owoców o prawie pół kilo dziennie. Aby właśnie zobaczyć, jak te warzywa i owoce, jak te wszystkie antyoksydanty i minerały i witaminy będą wpływać na różnego rodzaju parametry. Nie bez powodu mówię, że filmik ten jest swoistą kontynuacją filmiku, który nagrałem 2 lata temu, ponieważ 2 lata temu nagrałem filmik, który oburzył wiele osób, bo nazywał się Jak eliminacja warzyw i owoców jest w stanie zwiększyć poziom antyoksydantów i zmniejszyć uszkodzenie DNA. Już za chwilę więcej mięsa merytorycznego, a teraz więcej mięsa zwykłego, ekologicznego, dobrego. Bo słowo dla sponsora tego odcinka, którym jest Mięsna Paczka. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw i hodowli, gdzie to mięso jest hodowane tak jak Bozia przekazała, czyli nie ma żadnych antybiotyków na żadnym etapie hodowli, nie ma żadnych boosterów wzrostu, więc mamy pewność, że mięso jest jak najwyższej jakości. Mięsna Paczka działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, czyli punkt pierwszy, wybieramy sobie paczkę, która jest już skompletowana dla nas, która nam odpowiada, lub kompletujemy własną w rytmie jakby kubeczków naszych smakowych. Punkt drugi, wybieramy, gdzie ma zostać dostarczona, i punkt trzeci, cieszymy się świetnie zabezpieczoną termicznie przesyłką, która ląduje prosto pod naszymi drzwiami. Ona jest zabezpieczona m.in. suchym lodem, więc takie zmrożone mięsko można przerzucić sobie od razu do zamrażarki i wyjmować po prostu, kiedy jest akurat czas i potrzeba, żeby coś ugotować. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś z Mięsnej Paczki, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja serdecznie polecam ze swojej strony, a Mięsnej Paczce z kolei dziękuję za sponsorowanie tego odcinka jak zawsze. W tym filmiku omawiałem właśnie badanie i swoją drogą polecam właśnie zacząć najpierw od tamtego filmiku, jeśli tylko masz trochę czasu albo go nie widziałeś, żeby lepiej zrozumieć jakby ważność tego badania, które dzisiaj będę omawiać. Natomiast w tamtym filmiku omawiałem badanie, które notabene jest do tej pory najlepiej kontrolowanym badaniem klinicznym, jakie widziałem, jeśli chodzi o interwencje żywieniowe. I tam pokazywano, że w grupie osób, która wyeliminowała warzywa i owoce, znacząco zmniejszyło się uszkodzenie DNA, zwiększył się poziom antyoksydantów, zmniejszyło się uszkodzenie struktur białkowych w organizmie oraz lipidów. Gdzie przypominam, że uszkodzenie lipidów, czyli m.in. lipoprotein LDL, jest jednym z mechanizmów, który będzie wywoływać miażdżycę. I nie bez powodu mówię, że to jest najlepiej kontrolowane badanie, tamto oczywiście z tego filmiku sprzed 2 lat, które widziałem, bo kontrolowano tam praktycznie wszystko. Oczywiście, jeśli się wycina w pełni warzywa i owoce praktycznie, to nie zostaje dużo rzeczy, które można kontrolować, ale nawet w tamtym badaniu robiono coś takiego, że mieliśmy 2 grupy, grupę interwencyjną i kontrolną, następnie 2 tygodnie washout period, czyli okres wymycia, gdzie wraca jej zwyczajnie do swoich diet, i następnie robiono zamianę grup badawczych, czyli osoba, która wcześniej spożywała flawanoidy, miała z kolei eliminację warzyw i owoców. W każdej grupie interwencyjnej, łącznie z zamianą, u każdej pojedynczej osoby mieliśmy dokładnie taki sam wynik. Nie było nawet jednej osoby, która stanowiłaby odstępstwo od tych wyników. Natomiast nie chcę psuć jakby frajdy z oglądania tamtego filmiku i omawiania badania. Jeśli masz ochotę, to jeszcze raz polecam obejrzeć. Więc ten filmik będzie swoistą tak naprawdę przeciwwagą do tamtego, bo
jeśli po eliminacji warzyw i owoców mieliśmy takie efekty, no to może jest coś takiego, że jeśli zwiększymy znacznie tą konsumpcję warzyw i owoców, to również będziemy mieć fantastyczne efekty. I właśnie to omówimy sobie w tym filmiku. Warto jednak, zanim przejdę do tego badania, wspomnieć, że nie jest tak oczywiście, że nie ma badań, które by podważały to, że warzywa i owoce są takie wspaniałe, bo tych badań jest już trochę. Była taka fajna praca z 2009 roku, która dosyć ładnie moim zdaniem podsumowała dorobek naukowy, które warzywa i owoce zgromadziły. I podsumowali to następującymi słowami, że do tej pory tak naprawdę, jeśli chodzi o rolę warzyw i owoców w zapobieganiu różnego rodzaju chorobom, przede wszystkim chorobom układu sercowo-naczyniowego, bo to badano, mamy do czynienia z badaniami epidemiologicznymi, które pokazują słabe powiązania albo brak powiązania, oraz badaniami klinicznymi, które mają mocno średnie wyniki. Oczywiście, jeśli ktoś nie wie, czym są badania epidemiologiczne, to szybkie takie odświeżenie. Są to badania, które badają korelację między konkretną zmienną, a jakąś wartością obserwowaną. Czyli właśnie jak choćby konsumpcja warzyw i owoców wpływa na ilość incydentów układu sercowo-naczyniowego. I oczywiście badania epidemiologiczne nie jest tak, że oczywiście nie ma ich, jest ich tona, które pokazują, że pozytywny wpływ konsumpcji warzyw i owoców na stan zdrowia, na długość życia i tak dalej. Natomiast całe mnóstwo tak naprawdę naukowców bardzo trzeźwo zauważyło pytanie, jeśli mierzymy korelację, to czy rzeczywiście jest to kwestia tego, że warzywa i owoce mają taki pozytywny wpływ? Czy może chodzi o to, że osoby, które jedzą więcej warzyw i owoców, to są osoby, które są bardziej świadome zdrowotnie? Czyli są to osoby, które mniej palą, mniej piją, więcej się ruszają, mają lepszy status socjoekonomiczny. W literaturze to się po prostu nazywa healthy user bias, tak? Czyli właśnie taki błąd, nazwijmy to, badawczy polegający na zdrowym użytkowniku. Tak? Jeśli ktoś po prostu ma świadomość zdrowotną, to generalnie różnego rodzaju inne interwencje prozdrowotne, które podejmuje, są w stanie wypaczać tą korelację między choćby właśnie konsumpcją warzyw i owoców, a jakimś konkretnym pomiarem, jak choćby liczbą incydentów układu sercowo-naczyniowego. Natomiast wydaje mi się, że przynajmniej częściowo można się nie zgodzić z tym fragmentem pracy, gdzie mówiono, że nie ma jakichś znaczących rezultatów. Wydaje mi się, że jest jedna grupa osób, przy których ta interwencja, czyli zwiększenie konsumpcji warzyw i owoców, przynosi fajne rezultaty i są to osoby schorowane, są to osoby otyłe, są to osoby z mocnym nadciśnieniem. Natomiast, żeby było jasne, u osób tak schorowanych, i wiemy to z naprawdę setek różnego rodzaju badań, praktycznie dowolna interwencja będzie przynosić fajne skutki. Ograniczenie im sól będzie przynosić, tak? Zaczną się ruszać, zaczną medytować. Innymi słowy, to są osoby, które żyją tak niezdrowo, że praktycznie dowolna zmiana jest w stanie już poprawić ich stan zdrowia. Uważam, że dużo ciekawsze z punktu widzenia udowadniania słuszności jakiejś diety są te badania w krótkim czy średnim terminie. Bo one pokazują, jeśli są dobrze przeprowadzane, tak jak te badania, które sobie dzisiaj opiszemy, co będzie się zmieniać w organizmie podczas tej interwencji. Oczywiście po czasie może dojść do jakiejś adaptacji i tak dalej, ale przynajmniej w tym okresie czasu, w którym trwa badanie, będziemy widzieć, jak organizm będzie reagować na daną interwencję dietetyczną. I właśnie przeprowadzanie takich interwencji u osób zdrowych jest o tyle ciekawe, że osoby zdrowe nie mają kłopotów, tak? Przynajmniej na ten moment. Wiadomo, że każda osoba zdrowa, która po prostu coś robi głupiego, w pewnym momencie awansuje do tego elitarnego grona osób chorych. Natomiast jeśli u osób zdrowych, które nie mają kłopotów, dana interwencja, czy to farmakologiczna, czy dietetyczna, jest w stanie wywołać jakieś pozytywne efekty, to naprawdę istnieje olbrzymia szansa, że ta dana interwencja dietetyczna będzie wywołać jeszcze większe pozytywne efekty u osób chorych. I właśnie badanie, które sobie dzisiaj omówimy, będzie odbywało się na grupie osób zdrowych, do czego zaraz dojdziemy. Natomiast wracając się jeszcze na chwilę do tej pracy z 2009, warto podkreślić, że była to swoista, można powiedzieć, taka praca przeglądowa, czyli robiła przegląd literatury naukowej na ten temat i mówiono tam, że badania prewencyjne, czyli badania, które miały na celu pokazanie, że konsumpcja warzyw i owoców będzie zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego, nie przyniosły rezultatu. Pokazano, że przynajmniej jest w stanie obniżyć nieznacznie ciśnienie, natomiast jeśli chodzi stricte o prewencję, nie przynosiło to skutków. Również jakby teza, że poprzez zwiększoną konsumpcję witamin i antyoksydantów przy takiej diecie będzie ona przynosiła ten potencjał prewencyjny, również nie potrafiono tego udowodnić. Przejdźmy zatem do tego, jak badanie zostało zaprojektowane, bo uważam, że jest to absolutnie fascynujące i również badanie
to należy przynajmniej w mojej głowie, do grona takich dosyć elitarnych badań, ponieważ kontrolowano tam całe mnóstwo czynników, żeby wiedzieć, że wynik na końcu tych pomiarów będzie obiektywny. Więc w badaniu wzięło udział w sumie 51 osób, 19 mężczyzn, 26 kobiet w wieku 38 do 60 lat. I osoby te właśnie, jeśli chodzi o diety, spożywały do 3 porcji warzyw dziennie. Możemy zakładać, że to było mniej więcej 2-3 porcje maksimum dziennie warzyw i owoców. Przepraszam, bo o tym nie wspomniałem. Jeśli chodzi o pracę jelit, funkcjonowały jelita normalnie. BMI, czyli indeks masy ciała, wynosił od 18 do 39. Witam serdecznie. Jak coś, to Bartek się pomylił. BMI tych osób wynosiło 26,48 plus minus 3,66. Te 51 osób podzielono na 2 grupy, 26 osób stanowiło grupę kontrolną, 25 osób stanowiło tą grupę interwencyjną, która jadła więcej warzyw i owoców. I tutaj, to jest bardzo ważne, sparowano te osoby pod względem wagi, wieku oraz indeksu masy ciała. Czyli przykładowo, jeśli mieliśmy kogoś, kto miał 40 lat i miał nadwagę, czy jego indeks masy ciała wynosił 30, to jedna taka osoba trafiała do grupy kontrolnej, druga trafiała do grupy interwencyjnej. Czyli w ten sposób mieliśmy pewność, że po pierwsze nie będzie zakłóceń, jeśli chodzi o to, że ktoś z większą albo mniejszą wagą trafił, czy zbyt dużo takich osób trafiło do jednej czy drugiej grupy, ale również jak ta interwencja będzie wpływać potencjalnie na właśnie te parametry u osób choćby z nadwagą. Osoby, które były w tej grupie interwencyjnej, w sumie spożywały, i to jest dosyć szokujące, 480 gramów więcej dziennie warzyw i owoców, więc prawie pół kilo więcej warzyw i owoców niż spożywały zwyczajnie i do 300 ml, czyli nie więcej niż 300 ml soków owocowych dziennie. Jeśli chodzi o to, jak czasowo badanie zostało zaprojektowane, to mieliśmy 2 tygodnie tak zwanego run-in, czyli te osoby jadły tak, jak jadły zwyczajnie. Następnie mieliśmy 12 tygodni stricte tej interwencji dietetycznej i 6 tygodni washout period, czyli jeszcze raz ten okres wymywania, gdzie te osoby znowu wracały do swoich normalnych diet. Kolejną fantastyczną częścią badania jest to, jak chcieli zagwarantować naukowcy compliance, czyli trzymanie się tych wytycznych w ramach tego badania. Wszystkie osoby badane dostawały jedzenie, czyli odpadał ten czynnik po prostu chodzenia po sklepach, kupowania sobie. Każdy po prostu dostawał to samo. Jedzenie było standaryzowane. Zaraz sobie powiemy, jakie też warzywa i owoce te osoby dostawały. To jest pierwsza rzecz. Druga, było zapewnione wsparcie tym osobom zarówno mailowe, jak i telefoniczne przez cały okres badania oraz dodatkowo tłumaczono tym osobom, jak przygotowywać, przechowywać i gotować jedzenie, żeby ta degradacja oksydacyjna warzyw i owoców była jak najmniejsza. Jeśli chodzi o to, co dodatkowo jadły te osoby, właśnie jeśli chodzi o te porcje warzyw i owoców, to były to odpowiednio jabłka, pomarańcze, miękkie owoce i jagody, brokuły, brukselka, kapusta, marchew, kalafior, seler, ogórek, mieszanka sałat, szpinak, papryka słodka i pomidory. I to tyle. Wydaje mi się, że każdy taki mainstreamowy dietetyk by powiedział, to jest fantastyczny zestaw i na pewno zagwarantuje fantastyczne wyniki. Jeśli chodzi o wyniki, to próbki krwi pobierano po 4 tygodniach, 8 tygodniach, 12 tygodniach i na koniec tego washout period, okresu wymywania, więc w tygodniu 20. I co badano? Jeśli chodzi o składniki odżywcze, to badano poziom karotenoidów, poziom folianów, więc po prostu witaminy B9 oraz poziom witaminy C. Jeśli chodzi o dodatkowe pomiary, to badano poziom homocysteiny, badano poziom glukozy, badano poziom lipidów, badano wagę, czyli znów ponownie jakby ten indeks masy ciała, sztywność tętnic, tą zdolność antyoksydacyjną organizmu oraz uszkodzenie DNA. Podczas samej interwencji dietetycznej poziom witaminy C wzrósł o 35%, poziom folianów o 15%, alfa-karoten o 50%, beta-karoten o 70%, luteina i zeaksantyna o 70%. Po tym okresie wymywania zostawały te składniki odżywcze tylko na leciutko podwyższonym poziomie. Znowu, nie powinno to dziwić, jeśli ta konsumpcja tak mocno spadła. Nie odnotowano żadnych znaczących zmian, jeśli chodzi o poziom lipidów, glukozy, jeśli chodzi o poziom homocysteiny oraz ciśnienie krwi. Nie odnotowano w ogóle żadnych zmian, jeśli chodzi o masę ciała i jeśli chodzi o sztywność tętnic. To bardzo ważne zresztą, że waga się nie zmieniła, bo jeśli waga by się zmieniła, te osoby na przykład by zaczęły chudnąć, to już samo w sobie może wpłynąć na te inne czynniki czy pomiary obserwowane. Jeśli chodzi o takie najciekawsze rzeczy, interwencja ta nie miała żadnego wpływu na zdolność antyoksydacyjną w organizmie, która była mierzona na 3 sposoby: TEAC, HORAC, FRAP. Nie będę omawiać jakby tych sposobów, jak one mierzą poziom antyoksydacyjny, natomiast jeszcze raz 3 różne sposoby pomiarów
zdolności antyoksydacyjnej pokazały, że nie było żadnej zmiany. Również nie zanotowano żadnej zmiany, jeśli chodzi o zdolność naprawy DNA w organizmie oraz sam stopień uszkodzenia DNA. I na koniec nie odnotowano żadnej różnicy, jeśli chodzi o poziom antyoksydantów naszych pierwotnych, enzymatycznych, czyli peroksydaza glutationowa, katalaza i dysmutaza nadtlenkowa. I zresztą do tego sobie dojdziemy na końcu przy okazji mojego komentarza. Badanie to kończy się mało zaskakującym dla nas wnioskiem, bo już wszystko mówiłem, że ta interwencja, czyli zwiększenie spożywanych porcji warzyw i owoców z 2-3 do 8 dziennie, czyli jedzenie praktycznie pół kilo więcej warzyw i owoców dziennie oraz konsumpcja do 300 ml soków owocowych dziennie, nie ma żadnego wpływu na zdolność antyoksydacyjną w organizmie, nie ma żadnego wpływu na stabilność DNA i nie ma żadnego wpływu na zdrowie układu naczyniowego. Tutaj jeszcze trzeba podkreślić, że do tej pory jest to takie najbardziej hardkorowe badanie tego typu, w tym sensie, że w żadnym innym badaniu nie podawano aż tyle warzyw i owoców uczestnikom. Tak, bo tutaj jakby licząc wszystkie porcje warzyw, to będzie wychodziło ponad 700 gram plus te soki. Też nie było badania, które przy takiej ilości warzyw i owoców śledziłoby uczestników aż tyle tygodni, bo to by tak naprawdę te 12 tygodni to będą 3 miesiące. Mieliśmy krótsze badania, gdzie też podawano mniej więcej 500-600 gram warzyw i owoców uczestnikom. Były 2 tego typu badania i one trwały niecały miesiąc. I tam również wnioski były absolutnie takie same. Tak? Nie było żadnego wpływu na między innymi zdolność antyoksydacyjną. Więc, żeby było jasne, to nie jest tak, że to jest badanie odosobnione przy tych większej konsumpcji warzyw i owoców w innych badaniach, chociaż trwały 3 razy krócej. Tak, bo tak jak mówiłem, niecały miesiąc, a tutaj 3 miesiące, również nie było różnicy. Więc mamy jak najbardziej przy takiej konsumpcji również do czynienia z replikacją tych wyników. Natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia przeciętnej osoby, która może nie interesuje się specjalnie tymi tematami, na pewno powinno być to ciekawe, czy przynajmniej wydaje mi się, że każda osoba, która jest ciekawa świata, powinna mieć to pytanie w głowie, czemu? Tak? Czemu, jeśli wiemy, bo my wiemy przecież, że tam jest tyle tych antyoksydantów w warzywach i roślinach, dlaczego nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o stabilność DNA, czemu zdolność antyoksydacyjna się w ogóle nie zmieniła, ale w tym innym badaniu, które jest świetnie kontrolowanym, u każdej osoby, która wyeliminowała warzywa i owoce, mieliśmy do czynienia z odwrotnością, mieliśmy zwiększanie zdolności antyoksydacyjnej, mieliśmy poprawę zdolności naprawy DNA i stabilności DNA, uszkodzenia DNA. Czemu? Tutaj udzielę tylko parę krótkich informacji, bo planuję po prostu nagrać bardzo długi filmik na ten temat, ale trzeba po pierwsze pamiętać, antyoksydanty roślinne w większości to są antyoksydanty wtórne. One nie mają zdolności między innymi przekształcania różnego rodzaju reaktywnych form terenu w formy stabilne. Duża część tych antyoksydantów działa po prostu na zasadzie między innymi helowania różnego rodzaju jonów żelaza, dlatego też blokuje wchłanianie różnego rodzaju minerałów, co jest fajne, jeśli ktoś na przykład jest chory metabolicznie, bo osoby chore metabolicznie notorycznie będą mieć zwiększoną ilość między innymi jonów żelaza, które nie są z niczym związane, które są bardzo reaktywne, więc w takich przypadkach jak helowanie takich jonów jest jak najbardziej korzystne. Drugie to jest bardzo przelotna natura, co zresztą zauważano w tym badaniu jako potencjalne wyjaśnienie, przelotna natura tych antyoksydantów roślinnych. Przelotna jest pod paroma względami. W momencie one się rozkładają bardzo szybko, już wspominałem w niektórych filmikach, większość z nich jest w stanie już utleniać się po kontakcie z naszą jamą ustną, czy już w jamie ustnej, większość nie przechodzi w ogóle przez żołądek. To, co jest w stanie być wchłonięte do organizmu, działa bardzo krótko. W zależności od tego, o jakich związkach, bo oczywiście to nie jest tak, że możemy powiedzieć ogólnie, w zależności od tego, o jakich związkach mówimy, ten podwyższony poziom antyoksydantów po konsumpcji na przykład jakichś konkretnych produktów, bo to jak najbardziej się dzieje, tak? Nawet przy zielonej herbacie, trwa krótko. Tak? Może trwać godzinkę, może trwać 1,5 godzinki, może trwać pół godzinki, może trwać 2 godziny. I tutaj oczywiście znowu pewnie przychodzi do głowy, ale przecież jest ten efekt jakiś antyoksydacyjny, tak? Jeśli jesteśmy w stanie wykryć nawet tą godzinę czy 2 godziny, to wystarczy konsumować non-stop te antyoksydanty i powinniśmy mieć lepszą ochronę. Ale jeśli tak by było, to czemu tego nie widzimy przy takiej konsumpcji tych warzyw i owoców? Jedna z takich głównych odpowiedzi moim zdaniem to jest coś, o czym trąbię tutaj na kanale, tylko do tej pory nie omówiłem, mitochormeza, tak? Czyli
hormeza, ten stan równowagi mitochondriów. Mitochondria, tak samo jak całe ciało, potrzebuje stresorów, bo reakcją na stresory jest między innymi zwiększona produkcja antyoksydantów i to tych najważniejszych naszych antyoksydantów, tych, które nie były zmienione w tym badaniu, tak dysmutaza nadtękowa, szczególnie peroksydaza glutationowa. W momencie, w którym mamy jakiś stresor, który oczywiście nie przytłoczy organizmu, bo zbyt duży stresor też będzie kłopotliwy, ciało będzie reagować zwiększoną produkcją między innymi antyoksydantów. A antyoksydanty, takie jak właśnie cała grupa tych antyoksydantów bazujących na glutationie, jest w stanie naprawiać między innymi DNA. Także to badanie mnie w ogóle nie szokuje, że tam nie było, czy stabilność DNA się nie zmieniła, nie było zwiększonej naprawy DNA, jeśli między innymi peroksydaza glutationowa była na takim samym poziomie. Jedno z takich wyjaśnień jest to, że jeśli będziemy walić te antyoksydanty non-stop, i to nie tyczy się tylko warzyw, to tyczy się też antyoksydantów w postaci suplementów, nie będzie dochodziło do wystarczającego stresu w organizmie, żeby była nasza ta reakcja hormetyczna, czyli jest akcja jakaś negatywna, może być reakcja czy czynnik, i my reagujemy pozytywnie zwiększoną produkcją antyoksydantów. I wydaje mi się, że to jest najlepsze możliwe, przynajmniej na ten moment, dla Was wyjaśnienie, dlaczego po prostu te interwencje i różnego rodzaju ściemy a propos magicznych antyoksydantów można sobie gdzieś tam wsadzić między bajki. Ponownie, jeszcze trzeba podkreślić, są stany w organizmie, gdzie stres oksydacyjny, gdzie stany zapalne są tak duże, że oczywiście suplementy będą jak najbardziej potrzebne. Różnego rodzaju interwencje, które mają na celu dostarczanie tych egzogennych, a więc z zewnątrz antyoksydantów, również będą skuteczne. Ale wydaje mi się, że większość osób byłaby zszokowana, jak często może się okazywać, że niebranie tych antyoksydantów będzie dawać lepsze efekty niż ich branie. Czy to nie jest śmieszne swoją drogą? Dopiero co omawiałem parę filmików temu, nie wiem, czy 2 filmiki temu, jak posty, a więc po prostu wstrzymywanie się od jedzenia będą zwiększać poziom, czy tą zdolność antyoksydacyjną organizmu, będą zmniejszać uszkodzenie DNA. Czyli tutaj możemy sobie wsuwać dosłownie cały dzień, no te 700, 800, właściwie wliczając te soki, to kilo po prostu tych wszystkich zdrowych rzeczy i jednocześnie nie będziemy mieć tej poprawy, jaką będziemy mieć, uwaga, przy niejedzeniu, tak? Czyli trochę żartobliwie można by pewnie mieć lepsze wyniki niż te osoby w tym badaniu, nie jedząc 20 godzin, potem idąc na dworzec, zjeść jakiegoś dobrego kepsa, zapić 2 piwami i no właśnie, wyniki niewykluczone będą lepsze. To jest oczywiście pół żartem, pół serio. Ale absolutnie serio, z kolei mówię, że mieliśmy te różnego rodzaju badania, choćby jeśli chodzi o czerwone wino, gdzie konsumpcja, uwaga, 375 ml czerwonego wina dziennie na przykład dawała lepsze wyniki, jeśli chodzi o zwiększenie zdolności antyoksydacyjnej organizmu niż u osób w tym badaniu. Wracając najpierw do tych postów, nie bez powodu, powtarzam w kółko, jeśli ktoś spojrzy na badania, nie ma żadnych wątpliwości, że często dużo ważniejsze jest niejedzenie niż jedzenie stricte, tak? Czyli jeśli będziemy dawać organizmowi przerwę, co jest również stresorem dla organizmu, który właśnie będzie zwiększać poziom antyoksydantów między innymi, to samo poszczenie jest w stanie bardzo mocno równoważyć jakby te nasze wybory dietetyczne, nawet jeśli są głupie w okienku dietetycznym. Naprawdę warto o tym pamiętać. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka, jak zawsze. Mam nadzieję, że jest to taka pożywka dla mózgu, dla myślenia. Jak zawsze, jeśli masz jakieś pytanka, to daj znać w komentarzach. Jeśli masz z kolei oczywiście moje ukochane anegdoty, różnego rodzaju swoje dietetyczne, medyczne, szczególnie powiązane z tym tematem, to bombarduj mnie jak najbardziej w komentarzach i innych, no bo wydaje mi się, że wszyscy równie mocno jak ja uwielbiają po prostu takie rzeczy czytać. I jest to fajna pożywka też dla różnego rodzaju dyskusji i wymian zdań. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolny język od A do Z, żeby przestać wydawać niepotrzebnie pieniądze na szkoły językowe i korepetytorów, i aplikacje, i fiszki, i podręczniki i tym podobne kwiatki. Kurs Kuźnia Ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zdobywać informacje, szukać źródeł informacji, zapamiętywać je, tworzyć rozumienie, wdrażać tą suchą teorię w praktykę, tworzyć pętlę informacji zwrotnej. Można użyć tego kursu, żeby się przekwalifikować, żeby mieć lepsze oceny, czy to w liceum, czy to na studiach, do zdawania różnego rodzaju egzaminów i certyfikatów branżowych. Możliwości są praktycznie nieograniczone, albo nawet tak jak niektóre osoby piszą, żeby po prostu pamiętać więcej z tego, co się czyta w książkach, czy z tego, co się ogląda w filmikach takich
jak ten choćby na YouTubie. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w opisie znajdziesz link do mojego newslettera, można tam wklepać swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły na temat języków właśnie obcych, pamięci, produktywności, czasami analizy badań naukowych. Z kolei jeśli chodzi o badania, które szczególnie to główne badanie, które poruszałem w tym filmiku, również znajdziesz link do niego i innych badań związanych z tym tematem, które omawiałem w opisie. I na koniec, jeśli zaciekawiły Cię informacje, które wymieniałem w tym filmiku i chciałbyś je zapamiętać, chciałbyś się tego wszystkiego nauczyć, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Opcja ta jest dostępna dla patronów kanału i patrona to kosztuje 40 zł miesięcznie. Można właśnie w ramach tego patronu ściągnąć sobie fiszki do tego odcinka i ponad 100 poprzednich, bo już tyle tych talii z fiszkami jest. I również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania, takie prywatne forum, i również jest tam sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam najciekawsze właśnie badanie danego tygodnia. Czasami omawiam różnego rodzaju jakieś zjawiska, choćby ostatnio właśnie jak rozróżniać efektywność terapii onkologicznych. To jest na przykład jeden z takich ostatnich, praktycznie artykułów, który tam napisałem. Więc jeśli Cię to ciekawi, polecam rozważyć zostanie patronem choćby na miesiąc. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do zobaczenia w następnym.